Witam bardzo serdecznie, Patryk Rojo-Rojewski z tej strony, a przed Wami, myślę, nietuzinkowy materiał, bo i okazja wyjątkowa, 25-lecie Fallouta. Dokładnie tak od premiery pierwszej odsłony tego wyśmienitego RPG 10 października 1997 roku minęło całe ćwierćwiecze. I mimo iż w 2011 roku w ramach pierwszego odcinka mojej serii Sentymentalnie przez gry o dziele studia Interplay już rozmawialiśmy, dzisiejszy materiał możecie śmiało potraktować jako wersję rozszerzoną, remake, remaster. Boże, jak ja stary jestem. Nieistotne, ważne, że w głowie dalej mam 13, a wy masę materiałów uzupełniających w opisie dzisiejszego filmu. Rzućcie okiem, ile przez całkowity przypadek ich wyszło w opisie. Amerykańsko-chińska wojna o ropę zakończona wymianą nuklearnych pocisków. Atomowy poker, który przywodzi na myśl słynną wypowiedź Alberta Einsteina. Nie wiem, jaka broń będzie użyta w III wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie. Retrofuturyzm pauzy na latach 50. XX wieku, stanowiący wszędobylski kontrast technologiczny. Na linii GT pancerzy z puszek i opon, a tych wspomaganych i dział plazmowych. Wreszcie czarny humor i autoironia czerpiąca garściami z ówczesnej popkultury. Mówiąc krótko i w myśl pierwszych odsłon serii, m.in. Brian Fargo, Chris Avellone, Leonard Bojarski, Tim Kaine czy Mark Morgan wspólnymi siłami, trochę chyba nieświadomie, stworzyli wiekopomne dzieła kultowe, których oczywiście protoplastą była pierwsza odsłona gry Wasteland z 1988 roku. Nie odniosły może one spektakularnego sukcesu komercyjnego, jednak bezdyskusyjnie zapisały się złotymi zgłoskami w sercach wielu graczy, o czym niezmiennie przypomina nam Ron Perlman. War never changes. Przyznam się szczerze, że wcześniej nie byłem jakoś specjalnie zainteresowany kulturą post-apo. I to pomimo ogromnej sympatii do pierwszych Mad Maxów, filmu Day After, czy książki Piknik na skraju drogi braci Strugackich. Zmienił to właśnie pierwszy Fallout, którego kupił mi mój świętej pamięci dziadek Wiktor i rozkochał w tym uniwersum. Sprawił, że na dobre zadłużyłem się w branży elektronicznej rozrywki. Stając się świadomym graczem, po latach ekspertem, a nie tylko biernym konsumentem zero-jedynkowego chleba. Pamiętam, że był to Empik w centrum Katowic, jedno z pierwszych w 1997 roku wydań poziomych. W atrakcyjnej cenie 165 zł od dystrybutora CD Projekt, który to nie robił jeszcze wtedy gier wideo. Sama gra wymusiła na mnie poniekąd naukę języka angielskiego, bo żeby wiedzieć, o co chodzi w grze, co mam zrobić, czego ode mnie oczekują NPC-ty w samej grze, no to generalnie cała rozgrywka wyglądała tak, że siedziałem ze słownikiem angielsko-polskim na kolanach. A wszystko to po latach pomogło mi poznać i zaprzyjaźnić się z samym Brianem Fargo. Syn otrzymał imię po wspomnianym dziadku, zaś sama kultowa 13 no w sumie towarzyszy mi przez całe życie. Od wieku 13 lat, kiedy to po raz pierwszy zagrałem Fallouta przez pierwszy nick, czyli Rojo V13, V od krypty, czyli Vault, 13 oczywiście od jej numeru, czyli miejsca pochodzenia głównego bohatera pierwszej części. Po narodziny córki w 2013 roku i syna 13 listopada roku 2018. Przypadek? Nie sądzę. Sentyment? Ogromny. Pamiętam, jak tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w 97 u dziadków zakradłem się z nożykiem pod choinkę. Ze Stealthem 100 wydobyłem zręcznie z zapakowanego już prezentu płytkę z grą. Potajemnie zainstalowałem, odpaliłem, nic nie skumałem i musiałem powtórzyć cały proces, by zdobyć też instrukcję. Tym, co wyróżniało pierwszego Fallouta z tamtego okresu na tle innych gier RPG, bo tak jak były obozy Duke'owców i Quake'owców, tak mieliśmy ugrupowania właśnie Baldurowców i Falloutowców. Była defetystyczna wizja przyszłości czy posępny klimat przetrwania. Wspomniany urzekający retrofuturyzm czy genialny system rozwoju postaci w oparciu o perki, czyli mechanizm profitów, który po dziś dzień stanowi dla mnie podstawę satysfakcjonującego systemu progresji protagonisty. Na koniec kontrastujące z mrocznym charakterem samej gry piosenki z intr.
czyli utwór Maybe w wykonaniu The Ink Spots, czy utwór A Kiss to Build a Dream On autorstwa Louisa Armstronga, jak i adekwatna muzyka już w samej grze w wykonaniu genialnego Marka Morgana, który oprócz Fallouta 1, Fallouta 2 i New Vegas robił też podkład m.in. pod takie dzieła jak Oba Tormenty czy Wastelandy. Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, że rok 2014 był dla mnie rokiem przełomowym. To właśnie wtedy spełniłem swoje największe życiowe marzenie, czyli spotkałem swojego idola Briana Fargo w Los Angeles na terenie studia In Exile Entertainment. Pamiętam, że gdy wszedłem do jego biura, to dosłownie poczułem się jak w domu. Masa figurek, plakatów czy pudełek z grami. Podarowałem mu też m.in. naszą dobrą polską wódeczkę, której po kieliszku napiliśmy się w bruderszafcie. I pamiętam wtedy z łzami wzruszenia rzuciłem okiem na Twittera i pod wspólnym zdjęciem na profilu Fargo przeczytałem: czasem dobrze jest w życiu zrobić kilka dobrych gier, by móc po latach spotkać się z takimi osobami jak Rojo V13. I co najfajniejsze, ktoś z Was po zapoznaniu się z moją relacją, z tego spotkania, z tego wyjazdu napisał: no widzisz, Rojo? To teraz wiesz, jak my się czujemy, gdy spotykamy Ciebie. Dobitnie odczułem wtedy, czym jest empatia. I zacząłem na pełną skalę z niej korzystać jako genialnego społecznego narzędzia. Swoich ulubionych elementów związanych z marką mam od groma, jeżeli nie wszystko. Z postaci to bezdyskusyjnie przewijający się przez kilka części, trochę taki łącznik fabularny Ghoul Harold. I szeryf supermutant Markus ze swoim obosiecznym miniganem. Miasto to Nowe Reno, a misja to na przykład ta z destylarnią w Norze w Falloutie 2, którą mogliśmy przejść na wiele różnych sposobów. Proszące o pomoc przez radio w ramach zapętlonej wiadomości SOS pewne małżeństwo w Falloutie 3, czy misja z Boonem w Nowak w Falloutie New Vegas. Umówmy się jednak, że głównie to tak naprawdę samą eksploracją, szczególnie tą nagradzającą wnikliwość Fallouty stały. Bo chyba nie ma niczego bardziej rajcującego niż odkrycie jakiejś krypty na pustyni, czy włazu do schronu w rozwalonym domku i zachodzenia w głowę, co tam znajdziemy. Ponurą tajemnicę, medykamenty, unikalną broń. Jakie chore eksperymenty socjologiczne na terenie jakiej krypty miały miejsce. Jaką historię danej lokacji będzie zawierał terminal, który zaraz hakuje. Jakich wskazówek w ramach aktualnej misji dostarczy mi holodysk, który właśnie znalazłem. You never know. Samą zabawę też niejednokrotnie urozmaicały lub naprawiały przeróżne fanowskie modyfikacje, nierzadko stanowiąc absolutną podstawę. Kto nie przeżył dzięki genialnemu środowisku moderskiemu kilku dni przygotowań przed odpaleniem takiej trójki czy New Vegas? W kwestii polskiej sceny Fallouta sam poniekąd trochę ją tworzyłem. Czytając namiętnie No Mutants Allowed czy 13 Schron, sam napisałem dziesiątki, jeżeli nie setki artykułów publicystycznych. Jak wiecie, nagrałem mnóstwo vlogów, jestem też oficjalnym autorem poradników do Fallouta 1 i Fallouta 2 na łamach serwisu Gry Online. I honorarium za wykonaną robotę z trudem pokryło wydatki na fajki energetyki podczas pisania. Zawsze też byłem pod ogromnym wrażeniem kreatywnego zaangażowania w temat takich ugrupowań jak Brotherhood of Beer czy sam Old Town. Pamiętam też, że jako młody chłopak odpowiadałem za tak zwane koncept arty do modyfikacji Fallouta 2 o nazwie Fallout 21 Polska. Nie wiem finalnie, co się stało z tym projektem, ale serdecznie pozdrawiam kapitana Walkera, z którym właśnie pracowałem przy tej modyfikacji. Sam Fallout zainspirował mnie do masy różnych aktywności w sieci, jak i poza nią. Owocem tego były kreatywne materiały w serwisie YouTube, wyjście poza ramy gier w rozumieniu dedykowanych eventów, książek, filmów czy seriali. Zawsze też starałem się traktować postapo szeroko, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do samych Falloutów. Tak między innymi powstała playlista Postnuklearnie, która zajmuje się całym uniwersum Piasku i Rdzy i to w różnych formatach. Znajdziecie w niej również materiały z gier The Fall Last Days of Gaia,
Under Rail, Atom RPG, Dead State czy Mutant Year Zero, czyli póki co najlepszych duchowych spadkobierców dzieł Fargo i spółki. Jeśli chodzi o przejście Fallouta w 3D, to cały czas towarzyszyła mi przede wszystkim niesamowita ciekawość. Jak doskonale znane elementy z poprzednich odsłon zostaną zrealizowane w 3D. Nie zapomnę też nigdy efektu wow po wyjściu z krypty, gdy mym oczom ukazał się cały waszyngtoński Wasteland. No i ten genialny voice acting naszego ojca w wykonaniu świetnego Laya Manisona. Pamiętam też, że wziąłem L4 w robocie, by sobie nieskrępowanie właśnie pograć w Fallouta 3. Czujecie? L4 na F3. Hech. Nigdy też nie zapomnę, jak Izak na sesji Q&A, chyba podczas Reach Tour od Reach Zone, na pytanie o swoją ulubioną grę wymienił Fallouta 2, wprawiając tym samym absolutnie wszystkich zebranych w niemałą konsternację. I od razu pojawiły się zarzuty, że go indoktrynuje. Oprócz oczywiście takich podstaw jak Restoration Project do Fallouta 2 czy Fallout 1.5 Resurrection, pragnę Wam z całego serca polecić giga fabularne mody do Fallouta 2, czyli Fallout Nevada oraz Olympus 2207. Fallouta New Vegas, czyli tak zwany falloutowy western, wspominam bardzo pozytywnie i chyba jest to moja ulubiona odsłona w 3D. Zdecydowanie wolałem też ten rdzawy, pustynny filtr od tego zielonego z trójki. To znaczy dla mnie zawsze Fallout New Vegas dla trójki był tym, czym Fallout 2 dla jedynki. Czyli pod wieloma względami w myśl części składowych programem większym, ciekawszym, bardziej urozmaiconym i rozbudowanym. Lokacje z New Vegas dzięki swojej konstrukcji i aranżacji wręcz można było sobie wyobrazić w izometrii odsłon pierwszych. Wszystko właśnie dzięki swojej takiej trochę zamkniętej strukturze. Widziało się też je jakby z góry, dodatkowo na mapie świata z Fallouta 1, 2 czy Tactics. Wiecie, nie było to wszystko tak chaotycznie, troszeczkę bez ładu i składu rozsiane jak w Falloutie 3 Waszyngton. Nigdy też nie zapomnę swojej radości, jak kilka lat temu dostałem od swojej żony pod choinkę 2 wyśmienite figurki, a wiecie, że lubię je kolekcjonować. Był to oczywiście Skyrimowy Dovahkiin i właśnie nasz Vault Dweller z Fallouta 4. Z kolei w liceum plastycznym namalowałem sobie scenę z outra z pierwszego Fallouta, w sumie kultowy, trochę smutny tak naprawdę kadr, tak zwany olej na desce. Nigdy też nie zapomnę nocnej premiery Fallouta 4 w Warszawie. Była to dla mnie wyjątkowa chwila. Dlaczego? Bo debiutowałem wtedy na scenie jako prowadzący. Stres był srogi, ale finalnie nie dałem mu się zeżreć. Szczęśliwie szybko wdrożyłem się w klimat samego wydarzenia i udało się z uczestnikami stworzyć, myślę, całkiem sympatyczną imprezę. Głównie dzięki quizom, w ramach których przygotowałem 3 zestawy pytań o różnym stopniu trudności. Przemycając oczywiście tym samym wiele ciekawostek o dotychczasowych odsłonach serii. Przykładowo, z jakiej krypty pochodzi protagonista Fallouta New Vegas. Nie ukrywam też, że bez wsparcia Tomka, który prowadzi teraz na YouTubie Radio Konkao, nie byłoby tak różowo. Wartym odnotowania jest również, myślę, nasza wspólna z Rokiem podróż do Bostonu, gdzie chcieliśmy zwiedzić i poznać historię najważniejszych miejsc Fallouta 4 przed jego premierą. Zobaczcie sobie, uważam, że powstało z tego kilka przeklimatycznych i dydaktycznych reportaży. Ostatnio obchodziłem swoje 38 urodziny i mój serdeczny przyjaciel Andrzej Urchara sprezentował mi coś wyjątkowego. Jedynego Fallouta, w jakiego nie grałem, czyli Fallout Brotherhood of Steel na PlayStation 2. No i żebym ją odpalił, zdobył też samą konsolę, także wow. I korzystając troszeczkę z okazji Fallout Brotherhood of Steel, to taki 1:1 Baldur's Gate Dark Alliance w postapo. Z fajniejszych momentów, sytuacji, wspomnień ze swoją społecznością w odniesieniu do
Falloutów, to no, bezdyskusyjnie były to pełne let's playe z 1, 2 i Tactics, podczas których no, mega się wczuwałem, co bardzo kontrastowało z moim ówczesnym, dosyć głośnym i żywiołowym, umówmy się, charakterem nagrywania. Inna sprawa to Fallout 4, podczas którego każdy odcinek poświęcony był przybliżeniu historii różnych firm czy ugrupowań. Od Volteka i Wropko, przez Brotherhood of Steel i Enklawę, po Nuka-Colę na przykład. To nigdy więc nie była z mojej strony zwykła sztuka dla sztuki czy pusta miłość, tylko właśnie chęć uzasadnienia tego uczucia i zarażenia nim innych. Pamiętam, że pierwsze Fallouty wychodziły w milionie różnych w ogóle wersji i wydań. Jako dwupaki, trójpaki z Tactics, antologie, pełniaki do CD Action, czy właśnie chociażby taka specjalna wersja w formie głowicy. I proszę bardzo, tutaj pamiętam, że hops. Tak, i także, tak jak mówię, no, tych wersji było tak naprawdę od groma, proszę bardzo, tutaj 1, 2, Tactics, 3, New Vegas, 4. Ja chyba miałem w pewnym momencie naprawdę wiele tych wersji. Z kolei najbardziej aktualna, czyli Legacy, no, prezentuje się wyśmienicie. Minimalizm, kunszt, proszę bardzo. Jeśli chodzi o Elder Scrolls, swego czasu było bardzo podobne wydanie. Proszę, hopsik, pyk, pyk, pyk. Łapka w górę. Oczywiście jeśli chodzi o kultowego Vault Boya, nigdy nie oznaczało to łapkę w górę, tylko pewien mroczny pomiar od punktu 0 wybuchu nuklearnego. Także reasumując klimatycznie i kompaktowo, jeśli nie graliście, to chyba nie ma ku temu lepszej okazji i w sumie paka na rynku. Zresztą w opisie filmu macie link do kolekcji i aktualnych ofert. Dzięki mojej popularyzacji nie tyle Fallouta, co samego postapo w naszym kraju, wiele osób sięgnęło właśnie po wcześniejsze odsłony, mimo, umówmy się, pewnej bariery wizualno-mechanicznej. Z kolei w odniesieniu do Fallouta 76 to w mojej opinii dopiero dodatek Wastelanders wprowadzający NPC-tów sprawił, że 76 stała się pełnoprawną i bardzo satysfakcjonującą przygodą, którą w ramach imersyjnej kąpieli solo można potraktować jako takiego pełnoprawnego Fallouta 5, zaś w kooperacji bawić się podziałem obowiązków, no i wspólnymi rajdami, gdzie najnowszy dodatek The Pit skręca właśnie mocniej klimatem w stronie klasycznego postapo. Ogólnie mega się cieszę, że finalnie 76 skończyła jak taki No Man's Sky, czyli program o bardzo słabych początkach, który mimo trudności wyrósł na bardzo grywalną i lubianą pozycję. O Brianie Fargo nieraz już była dzisiaj mowa, jednak nigdy nie sądziłem, że się szczerze zaprzyjaźnimy. Uważałem, że temat zakończy się na jednym symbolicznym spotkaniu na żywo i tyle. A tak już w sumie od 8 lat gadamy kilka razy w miesiącu. Często wspominając właśnie to wesołe koło, że jego gra nauczyła mnie angielskiego, czyli języka, dzięki któremu właśnie z nim teraz rozmawiam. Także moi drodzy, uczcie się języków. Jeśli na nim nie zarobicie, to przynajmniej albo może właśnie przede wszystkim spełnicie swoje marzenia. Spotkaliśmy się w Stanach już kilka razy, złożył mi życzenia na 10-lecie kanału. Zrobiliśmy też wspólnego live'a. A teraz, moi drodzy, całkowicie niespodziewanie otrzymałem oficjalne zaproszenie na jego 60. urodziny w Los Angeles. Także wow. Także to jeszcze nie koniec świętowania i w grudniu na pewno dostaniecie z mojej strony jeszcze coś ekstra. Falloutowi na kolejne 25 lat życzę, by marka dalej się rozwijała i zachęcała nowe pokolenia do wejścia w ten fantastyczny świat pamiętnych przygód. Różnymi sposobami w oparciu o różne wariacje gatunku RPGów. Serdeczna tarcza i dziękuję za uwagę. To był wasz pozytywnie napromieniowany postapobard Royson. Chaos.